Wajda przystąpił do adaptacji Wesela w przekonaniu, że Wesele czekało na kino, bo dopiero Wesele mogło jakby połączyć w jedną spójną całość dwie płaszczyzny dramatu wyspiańskiego, mianowicie tę płaszczyznę realistyczną, obyczajową, konkretną i wreszcie płaszczyznę wyobrażeniową, oniryczną, to dzięki swojej naturze widmowej. I zamysł ten Wajdzie udał się z pełnym sukcesem, bo mamy tutaj oczywiście i muzykę. Można powiedzieć, że na weselu Wajdy muzy tańczą ze sobą. Muzyka Stanisława Radwana, która jest bardzo dynamiczna, bardzo sugestywna, oparta na motywach ludowych, bo jest tutaj przede wszystkim dominuje kujawiak, ale również oberek. Wreszcie fragmenty nieodzownego przy ceremonii ślubnej marsza Mendelssohna. Są wreszcie fragmenty preludium Chopina. Ale ta muzyka zostaje jakby podporządkowana też rytmowi słowa. Problem polegał na tym, że Wajda nie chciał jakby zburzyć ośmiozgłoskowca wesela i wobec tego takim elementem spajającym zarówno obraz w montażu, w prowadzeniu kamery, jak i słowo poprzez wiersz, czy wreszcie właśnie muzyka, jest rytm, który jest tutaj taką zasadą konstrukcyjną nadrzędną. No ale nie byłoby wesela Andrzeja Wajdy, który jak wiadomo z pochodzenia jest malarzem, gdyby nie reminiscencje malarskie w tym filmie. Była to zresztą epoka świetna w historii polskiego malarstwa, a zatem Wajda w sposób niezwykle zręczny właśnie zintegrował w toku obrazów znane z muzeów obrazy. Pierwszy, kiedy orszak przejeżdża, zmierzając do wsi, widzimy tutaj obraz znany Gierymskiego, Trumna chłopska. To jest taka ikona polskiego tragizmu, jak to Wajda określił. A potem oczywiście Wyspiański, który przecież był nie tylko człowiekiem teatru, ale również malarzem, rysownikiem, a zatem mamy tutaj takie stylizacje przede wszystkim na portrety rozliczne. Portret Isi, portret pana młodego z żoną, który nawiązuje do portretu Wyspiańskiego, autoportretu Wyspiańskiego z żoną. Mamy wreszcie rysunki chochołów. No, cały szereg tutaj tego typu cytatów z malarstwa wyspiańskiego. No, ale drugim wielkim malarzem, który patronuje tej narodowej ikonosferze, dumnej, bohaterskiej przeszłości, która ma tutaj być jakimś wyzwaniem dla gości wesela, to oczywiście Matejko. To Matejko z niezapomnianym Stańczykiem, z Rejtanem, z rycerzem, czyli Zawiszą Czarnym z bitwy pod Grunwaldem, wreszcie z hetmanem i Wernychorą, tutaj trochę wystylizowanego na marszałka Piłsudskiego. Ale z drugiej strony malarzem bardzo istotnym również dla Wajdy jest tutaj Malczewski. Dwa obrazy zdają się patronować weselu Wajdy i patronowały zresztą Wyspiańskiemu, mianowicie Melancholia Jacka Malczewskiego i tego samego malarza Błędne koło. Scena z kosami, jedna ze scen końcowych, to jest jakby parafraza Melancholii, natomiast scena z kolei z ostatnim chocholim tańcem jest zainscenizowana właśnie na planie koła, za pomocą również ruchu kamery. Jest to tutaj też wyraźne nawiązanie do obrazu Błędne koło. Więc Wajda rzeczywiście był tutaj spadkobiercą tej wspaniałej malarskiej, ale nie tylko malarskiej, ale także muzycznej tradycji, elementy tych różnych sztuk rzeczywiście potrafił syntetyzować.